Witamy w kolejnym odcinku Paraanalizy. Jest ze mną Jarek. Cześć. Postaramy się nagrywać teraz częściej. Była mała przerwa, ale lecimy dalej. Jarku, zaczynamy może, co? Dobra, no to ja tutaj puszczę film, który mamy przygotowany. Zawsze robiliśmy tak, że go puszczaliśmy jakby od początku, tak, żeby wszyscy sobie mogli zobaczyć na pełnym tempie, jak to wszystko wygląda. Film jest zapewne znany, wielokrotnie widziany już być może przez wiele osób na YouTubie. Pewnie się w jakichś sieciach społecznościowych również też przewalał. No i co? No i leci tutaj pilot bardzo wysoko. Tutaj mamy też fajnie, bo widzimy jaką ma wysokość, jaką ma prędkość, jakie jest przeciążenie, także sporo informacji. I leci na Queenie. Queen od firmy 777, tak? Chyba tak to się nazywa. Tak. I Queen jest skrzydłem klasy, podejrzewam, chyba ANC, o ile dobrze pamiętam. Wydłużenie pewnie powyżej 6, lekko. Pilot tutaj próbuje się wydostać pewnie z jakiejś sawy, tak? Z jakby chmury. Zakłada duże uszy. No ale jednak nie utrzymuje tych dużych uszu. Wszystko to się wypełnia. I leci sobie dalej i za chwilę będzie ponownie próbował. Tak. Tak, i teraz jest strzał. Pach. I jest problem. No i film jest ciekawy, słuchajcie, dlatego, że dużo się tutaj dzieje i tutaj wiele rzeczy można różnych zaobserwować. A pilot ma dosyć dużą wysokość, więc i film jest długi. Dokładnie tak. No wybraliśmy ten film z tego powodu, że no jest tutaj bardzo dużo wysokości, dużo się tutaj rzeczy dzieje. No i też fajnie, że pilot udostępnił ze swojego urządzenia pomiary z prawej strony na filmie, które też mogą jakby pomóc w analizie tego materiału. Dokładnie tak, to chyba pochodzi z kamery, tak mi się wydaje, że to później zostało zrzucone i jakby dopasowane do tego, co się dzieje. Ja akurat bardzo lubię takie rzeczy, ponieważ sam kiedyś w jakichś tam filmach wykorzystywałem tego typu pomiary, szczególnie jeżeli chodzi o przeciążenia. Także dla mnie jest to też pomocna informacja podczas oglądania, co tutaj widzę. No i bardzo długo tutaj spada z tym wszystkim, tak w jednej rotacji na prawą stronę. I jak to się skończy, to zaczniemy sobie krok po kroku wszystko omawiać. Tak, teraz jest rozwiązanie jakby sytuacji. Częściowe w zasadzie, tak, bo zaczyna się upadek spiralny na drugą stronę. Tak. No i wszystko się kończy na wysokości 2400 metrów happy endem i może dalej kontynuować swój prawdopodobny przelot, tak? Okej, no także to by było na tyle, jeżeli chodzi o normalne tempo. Natomiast ja spróbuję to teraz wszystko trochę pociąć i okomentować. Fajną ma wysokość. Bardzo mi się to podoba. I słuchajcie, i teraz ja się domyślam, tak? Ja to tutaj podkreślam, że się domyślam, bo nie wiem, czy to ma naprawdę miejsce, aczkolwiek coś mi podpowiada, doświadczenie mi podpowiada, że jednak to chyba ma miejsce, tak? Ja na początku przyznam się szczerze, że tego też nie zauważyłem, ale później inny pilot z Polski mi podpowiedział, że dochodzi tutaj do skrócenia taśm rzędu A, co sygnalizuje, że pilot wciska i korzysta ze speeda, tak?
I faktycznie jak się przyjrzę w pierwsze sekundy jakby tego filmu, to te taśmy rzędu A są tutaj na wyższym poziomie. I w pewnym momencie znajdują się niżej, tak? One teraz poszły w dół. Już ich wysokość nie jest taka sama, także zakładam, że pilot tutaj wciska speeda i wali sobie gdzieś tutaj za jakimś kolegą pod chmurą do przodu. W pewnym momencie się decyduje na założenie dużych uszu i to za chwilę będzie miało miejsce i ja to zatrzymam. Jak tam tu już widać obniżenie taśmy A. Tak, także no najprawdopodobniej ma to miejsce, natomiast no nie jestem... Perspektywa też może mieć jakiś wpływ też na może to, mieć nie? po prostu znaczenie. Bo no jeżeli wcisnął tą belkę, to na pewno nie do końca, bo byłoby to dużo bardziej zauważalne, nie? Pewnie tak. Okej, trochę to tu przyspieszę. Okej, słuchajcie. Tak. Jest pewna zasada, której nie należy łamać i powinniście to wiedzieć na pewno ze szkoleń paralotniowych, podstawowych bądź bardziej później już zaawansowanych. Jeżeli chcemy zakładać duże uszy w kombinacji ze speed systemem, to najpierw zakładamy te duże uszy, a dopiero później korzystamy ze speed systemu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ ze szkolenia podstawowego powinniście wiedzieć, że użycie speed systemu zmienia kąty natarcia, a duże uszy służą do tego, żeby podwinąć znaczną część jakby tej paralotni i doprowadzić do bardzo dużego oporu czołowego, co będzie miało wpływ na dużą prędkość opadania. I robi się to w kolejności takiej, że najpierw się zakłada duże uszy, a dopiero później się wciska speed system i nigdy odwrotnie. Zakładamy duże uszy, bardzo dużo tego skrzydła jest podwinięte, występuje duży opór czołowy i rośnie nam bardzo opadanie. Wtedy wciskamy belkę speeda, żeby przyspieszyć tą paralotnię i żeby jak najszybciej wydostać się ze strefy silnego noszenia. Taka kombinacja, taki manewr jest idealny do opuszczania strefy silnych noszeń i według mnie tylko z takiego manewru powinno się korzystać. Natomiast uważam, że tutaj pilot w tym filmie robi odwrotnie, co na skrzydłach wyższej kategorii jest według mnie niedopuszczalne. Powinno być zawsze tak, że najpierw te uszy zakładamy, a później tą belkę speeda wciskamy. Tak, teraz tutaj się to wszystko, tak jak było wcześniej pokazane, poodwija. Ja tutaj to trochę przyspieszę, żeby nie przedłużać. I teraz tak, ja uważam, że on jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, korzysta z tego speeda i znowu próbuje założyć duże uszy. I tutaj dochodzi do sytuacji, gdzie sobie samoczynnie, przez przypadek, wywołuje podwinięcie po prawej stronie, prawie na pół skrzydła. I uważam, że na tym skrzydle, na tym speedzie w jakiś sposób stoi. Nie wiem ile procent, tak, ale wydaje mi się, że to jest wciśnięte. Bo skrzydło bardzo dynamicznie się otwiera i strzela bardzo mocno do przodu, ustawiając się pionowo względem linii horyzontu i to jest asymetryczny przestrzał, z którego nie da się wyłapać, bo to jest bardzo dynamiczny przestrzał. Naprawdę tutaj ciężko by to było wyhamować w odpowiednim momencie, żeby tego nie przeciągnąć bądź nie doprowadzić do jakichś innych problemów. Natomiast to skrzydło wystrzela bardzo mocno do przodu i tutaj to podwinięcie czołowe bardzo duże wejdzie. Skończyło się to bezpiecznie, bo pilot nie wpadł do środka skrzydła. Tak. I teraz dochodzi do sytuacji takiej, że skrzydło przyjmuje kształt motyla. Czyli centropłat jest cofnięty do tyłu, uszy są wywinięte do przodu, na uszach są mniejsze opory. W takiej sytuacji, gdyby pilot zaciągnął sterówki w dół, czyli zapompował tymi sterówkami w dół płynnie i odpuścił je do góry, pociągnął je dość mocno i odpuścił do góry, doprowadziłby do otwarcia skrzydła nad swoją głową, czyli te uszy nie spotkałyby się z przodu tutaj i ta jedna część skrzydła nie przeszłaby w linę po drugiej stronie.
Kiedy mamy do czynienia ze sytuacją taką, że po dużym podwinięciu czołowym fronsztalu wchodzi nam motyl i widzimy ten motyl, to musimy przeciwdziałać i nie doprowadzić do tego, żeby te uszy spotkały się z przodu przed naszymi oczami. I poprzez zapompowanie sterówek w dół i odpuszczenie ich do góry możemy się z takiej sytuacji uratować, ale warunek jest taki, że musimy to widzieć i musimy wiedzieć po prostu, co robimy, więc takie sytuacje się trenuje po prostu na treningach też bezpieczeństwa. Tak. I teraz jest jeszcze moment taki, gdzie to wszystko jest tutaj zapakowane bardzo ładnie, ale pilot jeszcze nie jest skręcony w taśmach. I w momencie, kiedy nie jest skręcony w taśmach, można to wszystko na skrzydłach wyższej kategorii, mając taki zapas wysokości 3400 metrów, resetować pełnym przeciągnięciem, jeżeli widzimy, że ten krawat nam najprawdopodobniej gdzieś tam wszedł. Resetujemy to wtedy, kiedy nie jesteśmy skręceni w taśmach, bo będzie nam po prostu z tym wszystkim łatwiej sobie poradzić, tak? Natomiast pilot tutaj takich żadnych czynności nie wykonuje i ta prawa strona jest tutaj bardzo mocno już zakrawacona. I dochodzi do skręcenia w taśmach o 180 stopni i zaczyna się jazda, zaczyna się rotacja. Pilot się zorientował, że jest skręcony w taśmach i zakładam, że najprawdopodobniej intuicyjnie przerzuca ciężar ciała na drugą stronę, ponieważ bardzo szybko się z tego od razu odkręca na drugą stronę, ale bezwładność jest tak duża tego poruszania się pilota pod skrzydłem względem czaszy, że zakręca się od razu znowu o 180 stopni w przeciwległym kierunku. W drugą stronę. I on się znowu orientuje, że jest zakręcony i tutaj poprawnie postępuje. On się chce szybko odkręcić z całej tej sytuacji i zacząć się zajmować tymi problemami, no bo ma bardzo dużo wysokości. Także tutaj uważam, że w tym momencie, kiedy jest zakręcony, bardzo dobrze sobie z tym wszystkim tutaj radzi. I teraz jest super sytuacja, bo pilot jest już odkręcony i widzimy, jak duży jest ten krawat. I teraz na skrzydle no, na jakimkolwiek w zasadzie skrzydle z tak dużym tutaj krawatem nie ma możliwości utrzymania kierunku lotu, tak? Tutaj jak widzicie taką sytuację, trzeba się natychmiast, jeżeli nie mamy wysokości, jeżeli nie mamy oczywiście wysokości, natychmiast trzeba podjąć decyzję o rzuceniu zapasu. Tak? A jeżeli mamy taką wysokość, jak on tutaj ma, ponad 3000 metrów, no to mamy tu dużo czasu, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. I teraz z tego, co wyczytałem pod filmem na YouTube, on się tutaj skoncentrował na wyprowadzaniu krawatu poprzez linkę od stabilizatora. Ale wy tego krawata takiego dużego nie wyciągniecie przy pomocy linki od stabilizatora, która odchodzi do ucha paralotni. Ten krawat jest za duży. I on naprawdę bardzo długo się nad tym wszystkim tutaj skoncentrował i został w takiej pozycji bardzo dużą ilość sekund. I zwróćcie uwagę tutaj na jedną ważną rzecz, że ten horyzont strasznie szybko się tutaj przemieszcza. Widzicie, jak się to szybko wszystko porusza? Dzieje się tak dlatego, że ja uważam, że dochodzi tutaj do skrócenia promienia obrotu, czyli oś obrotu przesuwa się bliżej w stronę pilota i mamy tutaj paralotnię zakrawaconą na pół skrzydła, która bardziej przypomina satorotację. Inaczej ten horyzont by się tak szybko tutaj nie kręcił. I potwierdzeniem tego wszystkiego jest, że jest w satorotacji i jest niewielkie przeciążenie. 1,5G do 2G po prawej stronie. Gdyby był w spiralnym upadku, który będziecie widzieli później, otrzyma znacznie większe wartości przeciążeń. Także tak, nic nie robi z przeciwległą stroną. Tutaj postępowanie według mnie jest takie, że od razu należy zatrzymać całą rotację poprzez przeciągnięcie drugiej strony, tej zdrowej strony skrzydła, tak? Czyli lewej. Od razu powinien zaciągnąć tą sterówkę w dół, zatrzymać rotację, przeciągnąć to skrzydło i najprawdopodobniej, to jest oczywiście zawsze loteria, bo nigdy nie wiadomo, jak to ucho tam, przez ile tam linek przeszło i tak dalej, jak długo, jak dużo czasu zabierze wyplątanie się tego skrzydła i zregenerowanie z powrotem. Natomiast w jego przypadku w pewnym momencie to później widać, że on już się przestaje zajmować tym stabilizatorem, tą zakrawaconą stroną i zaciąga dynamicznie lewą sterówkę w dół, hamuje skrzydło i od razu mu się to wszystko wyprowadza. Tutaj mu się to nie wyplącze samo, bo skrzydło porusza się w satorotacji w prawo i krawat jest po prawej stronie. No właśnie, dociska bardziej, nie? Tak. Ten krawat. Dokładnie. Chyba za długo się skupił bardziej na tym krawacie, niż żeby wyjść z tej rotacji, nie? Tak. Dokładnie tak, no.
ciężko jest w ogóle, widząc taki film, oceniać doświadczenie Oczywiście. Tak, człowieka i tam doznania psychiczne. Niektórzy piloci mu tam pisali, że powinien się przesiąść na coś bardziej spokojnego. No jeżeli było tak, jak mówimy, że stał na speedzie i zakładał uszy, no to są takie dość duże błędy, no, których się nie powinno popełniać. No, ale w przypadku takich sytuacji, atrakcji, każdy z nas reaguje inaczej i wiesz, no, czym więcej masz takich atrakcji, czy chociażby więcej przybyłeś kursów bezpieczeństwa, tym wiesz lepiej, jak sobie z tym radzić, nie? Być może, nie wiem, nie był na kursie bezpieczeństwa albo, no nie wiem, był może raz, ale wiesz, w takich sytuacjach się zapomina, działa instynkt, nie? W takich sytuacjach to wiesz, to nie ma, że dobra, punkt A, zrobić to, punkt B, zrobić tamto, tylko jest takie, wiesz, akcja, reakcja, nie? Tak, teraz słuchajcie, dochodzi... kurde, przeleciałem, tak, cofnę trochę. Tak, widzicie? Zwróćcie uwagę, że już przestał się jednak, stracił ile? Prawie 800 metrów, ale przestał się zajmować tą prawą stroną, tym krawatem, tylko zaciągnął dynamicznie lewą sterówkę w dół. I to wystarczyło, żeby zatrzymać całą rotację i doprowadzić do przeciągnięcia skrzydła i zregenerowania praktycznie całej czaszy, tak? Ale z jakichś powodów to jest za mało. I po tym przeciągnięciu zostaje mu tutaj malutki krawacik po lewej stronie. Ale ten krawat jest tak mały, że z tym można lecieć po prostej. I tutaj już nie mam, słuchajcie, bladego pojęcia, dlaczego pilot zostaje w spirali upadkowej w odwrotnym kierunku, czyli tym razem na lewą stronę. Może... Nie wiem, no może jest tak duża po prostu adrenalina, może stracił orientację, może już nie wie, co tutaj się dzieje, może tutaj go ewidentnie według mnie sytuacja przerasta. No i dlatego pewnie niektórzy piloci pod filmem wyciągają wnioski takie, że komentując, że pilot jest do kitu, w ogóle nie wie, co robi, w ogóle nie powinien latać na takiej klasy sprzęcie i tak dalej. Może tak, może nie. Ja tutaj nie będę się kategorycznie wypowiadał. Tak, że, nie oceniamy. Tak, nie oceniamy tego pilota. Ja się koncentruję tutaj na tym, co widzę i próbuję powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby się z tego wszystkiego wydostać. Jarku, cofnąłbyś sekundę, jak on wchodził w drugą stronę. Chodzi mi głównie o moment, jak skrzydło go wyprzedziło. O, właśnie, ten moment. On chyba tego skrzydła w ogóle nie schamował, jak one mu wyszło, tak? Możesz puścić? Tak, poczekaj, tak. To jest moment, w którym powinien szarpnąć za te sterówy, tak mi się wydaje. Poczekaj, ja tutaj jeszcze tylko cofnę, żebym to widział jeszcze raz dobrze. W całości, tak. Okay. Tak, ono tutaj się przeciąga, to skrzydło. I ja uważam, że on... No widzisz, tutaj ta strona jest przyhamowana trochę, nie? Lewa. Tak, ale prawa, popatrz sobie na środek, ja w ogóle ci palcem pokazuję. Tak, oczywiście. Tak, schamował go trochę, ale jakby on go tylko tak spompował lekko. Tak jakby chciał zrobić reset, jak na CV, wiesz, uczą, tylko zrobił go taki, takie coś, wiesz, taki krótki. Znaczy nie? tak, oczywiście. Nie pod dupę, nie? Powinien, jeżeli zaczyna mu się rozkręcać ten upadek spiralny na lewą stronę, a jest to spiralny upadek upadkowy, to powinien przyhamować zewnętrzną stronę, czyli w tym przypadku prawą, na chwilę i odpuścić tą sterówkę do góry, i żeby zwolnić całą rotację, wrócić pod skrzydło i po prostu lecieć po prostej. Ale on tutaj tego znowu nie robi i jest w upadku spiralnym, co widzicie, bo przeciążenie mu rośnie do prawie 3G. Tu jest więcej niż 3G. I teraz jest w takiej sytuacji, gdzie dla jego organizmu, kiedy rośnie to przeciążenie, no jest znacznie większe niebezpieczeństwo utraty przytomności. Po 4 podciągało. Tak, ale on w pewnym momencie najprawdopodobniej, tu tego nie widać. Możliwe, że na chwilę zaciągnął tą sterówkę prawą i po prostu wrócił. Widać, że coś się dzieje na tych sterówkach, bo
krawędź spływu tam się rusza. Tak, i słuchajcie, taki mały krawat, bo to jest malutki taki krawat, z którym można kręcić kominy w zasadzie nawet, to się wyprowadza w ten sposób, że najczęściej można szybko zapompować sterówką do góry, a jak to nie pomaga, to bierzemy zewnętrzną linkę, najczęściej jest to linka od taśmy rzędu B odchodząca do ucha skrzydła. Ona często w skrzydłach niższej kategorii ma inny kolor, żeby było szybko, łatwo można było ją zlokalizować. Wystarczy ją pociągnąć w dół i wtedy to ucho się tam nam wyplącze. Tak, także to jest cały film. Najważniejsze, że nic mu się nie stało pilotowi. Bardzo dużym plusem tego było, że miał tą wysokość, tak? Bo naprawdę bardzo długo zwlekał właśnie z skupieniem się na tej lewej stronie niż na tym krawacie. Wiesz co, jeżeli to by mu się wydarzyło tam 200-300 metrów nad ziemią, no to raczej nie miałby czasu, żeby, wiesz, bawić się tą... Też by może inaczej zareagował, tak? Może by olał ten krawat. Ale jakby, wiesz, no, pilot w momencie, kiedy ma taki krawat dość głęboki, no to wiesz, to w głowie sobie, wiesz, układa, że to jest wina tego, co mu się dzieje, nie? A nie jakby próba naprawy, jakby próba skupienia się, żeby tą rotację zatrzymać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no przede wszystkim jak mamy taki krawat i nie mamy wysokości, to rzucamy zapas i tutaj z tego filmu trzeba też zapamiętać. Tak. A jak mamy tam 3500 metrów, no to możemy sobie próbować coś z tym zrobić. I on tutaj analizował pewnie i zastanawiał się, co z tym wszystkim zrobić. Ale wydaje mi się, że mu tutaj zabrakło doświadczenia do podjęcia decyzji i rozpoznania sytuacji, że od razu trzeba było przeciągnąć tą lewą stronę skrzydła, co zrobił dopiero później. Tak? Czyli ryzykował znacznie więcej według mnie niż powinien. Tak, dokładnie. Mógł zmniejszyć ryzyko po prostu skupieniem się na tej lewej stronie. Tak, ale oczywiście to się wszystko tak łatwo mówi, bo najgorzej jest, jak się człowiek w takiej sytuacji znajdzie, a już w ogóle jest do bani, jak człowiek jest w takiej sytuacji i ma nawet wysokość, ale nigdy nie robił na przykład przeciągnięcia. Tak, i to trzeba wszystko też brać pod uwagę, oglądając i analizując ten film. Dlatego zachęcamy wszystkich do brania udziału w kursach bezpieczeństwa w SIV-ach, bo to ja byłem w tamtym roku i wstyd się przyznać, byłem pierwszy raz i naprawdę no, robi to robotę. No widzisz, czyli jesteś zadowolony. Wiesz co, ja jestem bardzo zadowolony, bo ja w tamtym roku... Kiedyś mówiliśmy o tym, brałem udział w niezbyt fajnym zdarzeniu i strasznie się zablokowałem na latanie, jakieś dziwne akcje w głowie mi się zaczęły dziać. No i tak po tym CV-ie jakby poczułem się bardziej podbudowany, tak, że jestem w stanie zapanować w pewnym stopniu, tak, wiesz, to był pierwszy kurs, tak naprawdę powinno się raz w roku robić, takie jest moje zdanie, no i tyle, no świetna rzecz, taki kurs bezpieczeństwa, naprawdę każdemu pilotowi polecam. Okej. Pilotce. Dobra, także tyle z mojej strony i do zobaczenia. Dziękujemy. Tak, dziękujemy oczywiście ponownie wszystkim i jak znajdziemy czas, no to pojawimy się może ponownie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, miłego dnia, wieczoru, cześć. Cześć, hej.